Dziś powrócę na chwilę do poprzedniej audycji, w której omawiałem plany ogólne, rozporządzenie pozwalające wyznaczyć nowe tereny zabudowy i mówiłem w tamtej audycji, że dzięki tej ustawie i dzięki temu rozporządzeniu może się zdarzyć, że w niektórych gminach pozornie będą grunty pod zabudowę, ale faktycznie mogą być one mocno ograniczone i to z pewnością może wpłynąć na ceny gruntów. Rozmawiałem także z Wami na temat konieczności koncentracji zabudowy, no a niektórzy oczywiście napisali, że przecież wolność jest święta, więc najlepiej budować się w ogóle w szczerym polu 1000 metrów od innych domów i to w ogóle dlaczego ktoś miałby narzucać, państwo miałoby narzucać jakieś rozwiązania. No można w ogóle wziąć taką teorię, że państwo jest niepotrzebne, tylko pytanie, dobrze, a chcemy mieć wojsko, które nas broni, policja, która pilnuje porządku, straż pożarną, jakieś inne funkcje państwa chcemy czy nie, sami sobie na ten temat odpowiedzcie. Ja oczywiście nie jestem za tym, żeby państwo nas gnębiło podatkami, bo one muszą być racjonalne, ale też jestem daleki od tego, żeby była taka niepohamowana wolność, bo to oznacza, że na przykład pod moimi oknami w ramach wolności sąsiad mógłby urządzić sobie miejsce do wylewania gnojówki. To pewnie ja nie byłbym zadowolony, a wy na pewno, gdybyście mieli takiego sąsiada, też nie bylibyście zadowoleni. I stąd też wymyślono jakieś tam planowanie przestrzenne, lepsze lub gorsze. I właśnie za chwilę powiem Wam, jak ono wygląda na przykładzie różnych gmin, ale najpierw, jeżeli Was interesuje rynek nieruchomości, no to oczywiście zapraszam do subskrybowania tego kanału, do pisania nam w komentarzach sugestii programów, także do wchodzenia na stronę Symen24, gdzie oprócz naszych audycji wzbogaconych o liczne wykresy, których nie mogę pokazać po prostu na tym kanale YouTube z racji ograniczeń technicznych, zobaczycie również szkolenia, w tym szkolenia o obrocie gruntami. I o co chodzi w tym obrocie gruntami? Tutaj Wam pokażę. Jest to jakaś gmina podwarszawska. De facto jest to formalnie wieś i spójrzcie się na ten układ dróg, działek, jak to jest fajnie zaplanowane, jak duża część tego terenu, a właściwie prawie wszystkie działki, można powiedzieć, są zabudowane, jak szerokie te drogi są. Ten podział zrobiono w latach 20. XX wieku, czyli ponad 100 lat, czy około 100 lat temu, mniej więcej 100 lat temu. I już wtedy w tym terenie przewidziano, że drogi będą miały niektóre z nich, te pasy drogowe, nawet po kilkanaście metrów szerokości, po to, żeby się wygodnie jeździło. Podział całej miejscowości jest taki zrobiony w prostokąty, kwadraty, ulice idące w jedną stronę, ulice idące w drugą stronę i między takimi równoległymi ulicami dwa pasy działek. Zabudowa weszła, uzbrojenie później znacznie weszło w te tereny, no bo to najpierw były takie też trochę działki jako rekreacyjne dla rzemieślników, dla oficerów, a potem stała się tam zabudowa mieszkalna. To jest ważne w tym terenie i dlaczego był możliwy taki podział? Bo ten teren należał kiedyś do jednej osoby i ona mogła po prostu teren mądrze podzielić. Dla porównania spójrzcie się na ten teren. To jest teren również położony na wsi, ale podzielony w sposób taki właściwy dla miasta. Ten podział został wykonany mniej więcej 20 lat temu. Ja nie pamiętam dokładnie, czy to było 19 czy 21. Przyjmijmy 20 lat temu. Operacja scalenia i podziału wtórnego była zrobiona dlatego, że to pierwotnie były paski ziemi. Jedni mieli 14 metrów szerokości, inni mieli pasek o szerokości 7 metrów, za to ciągnący się między tymi dwoma ulicami i cały ten teren w sposób taki dość zmyślny podzielono. Potem w ramach tej procedury oczywiście
ludziom przyznano odpowiednie działki, odpowiednio do powierzchni. O tym mówiliśmy w poprzednich audycjach, więc nie będę teraz wyjaśniał, na czym polega dokładnie operacja scalenia i wtórnego podziału. Ale warto zauważyć co najmniej dwie rzeczy. Pierwsza to jest to, że na przykład, tu jest taka działka, do której prowadzi sięgacz, droga wewnętrzna od tej drogi przejętej na drogę publiczną w ramach podziału. I zobaczcie, że te działki do tej pory nie znalazły swoich nabywców. A w ogóle, jeżeli o tym mówimy, to zobaczcie, ile działek, te wszystkie takie na zielono podkolorowane działki, to są działki, które można powiedzieć, nie są jeszcze działkami zabudowanymi po 20 latach. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, że gmina chce sprowadzać nowych mieszkańców i musi w związku z tym stworzyć po pierwsze plan ogólny, bo tego wymaga ustawa, żeby zrobić plan ogólny dla gminy, obliczyć zapotrzebowanie na nowe tereny, uwzględniając luki działek niezabudowanych, czyli tak w bardzo dużym uproszczeniu, już mówię, żeby to było obrazowo, wychodzi nam, że potrzeba na przykład w gminie 50 nowych działek budowlanych, a tutaj widzimy, że jest 20 wolnych, to musimy wyznaczyć tylko tereny dla, powiedzmy, tych 30 działek, a te 20 to będzie właśnie zabudowywanych na zasadzie zaspokojenia potrzeb poprzez luki. Tyle, że to prawo i ten przepis, słuszny zresztą, bo on taki prowadzący do koncentracji budownictwa, on nie uwzględnia jednej rzeczy, nie uwzględnia intencji tych właścicieli. Tutaj tak naprawdę w tym terenie, po tym scaleniu i wtórnym podziale stało się tak, że każdy z tych pierwotnych właścicieli terenu dostał kilka albo nawet kilkanaście działek budowlanych. I wiele z tych osób też nie ma pomysłu, tak w uproszczeniu, co z tą fortuną zrobić. Jak im się trochę pieniędzy przyda, albo musieli zapłacić opłatę adiacencką, to sprzedali jedną z działek, może czasami dwie działki sprzedali swoje, a resztę trzymają. Wobec tego, tak patrząc się na planowanie przestrzenne, to z jednej strony przepisy nowe i ustawa, i rozporządzenia nakazują te luki zaliczyć jako tereny przeznaczone pod zabudowę, ale tak naprawdę one, patrząc się na intencje właścicieli tych terenów, nie są przeznaczone pod zabudowę i nie wiadomo, kiedy zostaną uruchomione. Może jutro, może za 5 lat, może za 30 lat, nie wiadomo, bo trzymaj ziemię, jej przecież nie produkują, inwestuj w ziemię, a poza tym ziemia jeść nie woła. Opłaty jak na razie związane z posiadaniem ziemi są prawie żadne i dopóki nie zostanie zreformowany ten system opłat i podatków związanych z posiadaniem i obrotem nieruchomościami, to trzymanie ziemi tak naprawdę nie kosztuje jakoś specjalnie drogo. Masz ją, bo masz. Jak będziesz miał kiedyś pomysł na to, co zrobić z tymi pieniędzmi z tych działek, a to nie są wcale małe pieniądze w tym miejscu, bo to są działki akurat przy granicach miasta stołecznego Warszawa. I dla odróżnienia teraz od tych terenów spójrzmy się, jak wyglądają czasami tereny w mieście stołecznym Warszawa. Oto jest przykład gminy Wawer. To jest most Siekierkowski i cała trasa szybkiego ruchu. Tu jest druga trasa Wał Międzyszyński, też trasa szybkiego ruchu. Dalej jest kolejny most, kolejna obwodnica Warszawy, wyjazd, połączenie z siecią autostrad, miejsce dobrze skomunikowane. I co my tutaj widzimy? Widzimy działki, na przykład w tym miejscu, podzielone jak typowy teren rolny. Długie, wąziuteńkie paski, niektóre absurdalnie wąziutkie. Te tereny się absolutnie na żadną zabudowę nie nadają, nawet gdyby ktoś powiedział, te tereny przeznaczamy pod budownictwo. Je trzeba by tak naprawdę scalić i wtórnie podzielić, albo może się znaleźć jakiś jeden wielki inwestor, który wykupi cały teren i on już sobie z tym da radę, dogada się z tymi właścicielami tych poszczególnych paseczków,
To też nigdy nie jest proste, no ale zaangażuje się i zrobi takie podziały i będą działki. Tymczasem gmina też na tym samym terenie, który pokazałem wcześniej, tylko tu jest wycinek, zbliżenie, dopuszcza do takiej zabudowy, czyli jakichś tam bliźniaczków czy segmentów wręcz pobudowanych na działeczkach malutkich. Podzielone to jest takie działeczki, zobaczcie, tu nawet nie ma ogródków. Od jedynej drogi publicznej tej wprowadzone są jakieś sięgacze, drogi wewnętrzne. Te drogi wewnętrzne, ten wjazd do osiedla jest tylko z jednej strony. Z drugiej strony nie ma. Tu jest nawet narysowana taka droga wychodząca gdzieś dalej, ale ona się kończy tak naprawdę na kanale. I ta droga nie prowadzi nikąd. Bezpieczeństwo pożarowe, uciążliwość wyjazdu rano, przyjazdu wieczorem. No, tak to wygląda. I mamy miasto z podziałem typowo wiejskim. No, niestety, trzeba powiedzieć, że nasze gminy bardzo często, no nawet jeżeli myślą o przeznaczeniu terenów jakiś pod budownictwo, to unikają jak mogą konfliktów z właścicielami, bo są urzędnicy nauczeni, że to zawsze, czy też bardzo często kończy się awanturą, więc wydzielanie tutaj, planowanie dróg na tym terenie, planowanie scaleń, no to jest droga na kilkuletnie dyskusje z właścicielami terenów. Do czego to wszystko prowadzi? No na przykład do tego, że w Warszawie, gdybyśmy tak sobie obejrzeli całą Warszawę, już nie będę Wam pokazywał, ale ilość terenów niezabudowanych, pseudorolnych, bo tu nie ma żadnego rolnictwa tak naprawdę, jest ogromna. I patrząc się na te tereny, można powiedzieć, w Warszawie jest ziemi mnóstwo. Tyle, że jest to ziemia, która nie zostanie zabudowana z tego powodu, że no, gmina nie podjęła się, uciekła od tej animacji. Nie ma też tak specjalnie dużych środków nacisku na właścicieli, żeby te ziemię uruchomić. W związku z tym miasto się rozlewa, a między jednymi osiedlami a drugimi powstają jakieś ogromne pustki, ogromne przestrzenie, co też jest zazwyczaj kłopotliwe, dlatego że na przykład masz do sklepu daleko, do szkoły daleko, do biblioteki daleko. Komunikacja miejska działa jak działa, ale słabo. Ludzie są skazani często na to, że muszą być na przykład kierowcami własnych dzieci, jeżeli one chcą się uczyć czegoś mądrego. No tak to niestety wygląda. No oczywiście mieszkańcy Wawra mogą powiedzieć, że tam się mieszka wspaniale, ale no powiedzmy sobie taki trochę podział i wygląd lekko wsiowy w mieście Warszawa. Nie obrażajcie się, no po prostu tak to wygląda. Wracając do tego tutaj miejsca, widzimy, że no fajnie zrobiono scalenie i podział, ale mnóstwo terenów przez 20 lat nadal nie zostało uruchomionych pod budowę. Część z tych terenów mają osoby, które były pierwotnymi właścicielami gruntów objętych scaleniem i wtórnym podziałem. Część to ich spadkobiercy są posiadaczami, a część to było na tej zasadzie, że ktoś kupił działkę i po prostu ją sobie trzyma na przyszłość, bo jak powiedziałem, żadne opłaty w Polsce nie zmuszają ludzi do sprzedawania terenów, do uruchamiania nowych terenów. Tak to wygląda i jeżeli chcemy mieć tańsze budownictwo, jeżeli stawiamy na to, że mieszkania powinny być bardziej dostępne, no to pierwszym problemem, takim głównym problemem to jest dostęp, podaż terenów, które naprawdę można przeznaczyć pod zabudowę. To znaczy do terenów, które po pierwsze są w jakiś sposób uzbrojone lub mogą być uzbrojone w rozsądnej cenie. Po drugie, które są przewidziane w miejscowych planach, czy też w planach ogólnych, które teraz właśnie są tworzone, no czy też jeszcze ciągle na tych warunkach zabudowy, które dałoby się zabudować. I po trzecie, musi być intencja sprzedających, żeby te tereny sprzedać. Czasami trzeba jakoś zachęcić ludzi do sprzedaży. Ja absolutnie nie dziwię się postawie, że w obecnym prawie, jeżeli masz ziemię i nie masz pomysłu, co zrobić z
tym majątkiem, z tymi pieniędzmi, no to żyją, trzymasz, to jest absolutnie racjonalne działanie. Pytanie brzmi, co zrobić, żeby ci ludzie chcieli tę ziemię sprzedać? Z tym Was zostawiam. Zachęcam do pisania w komentarzach sugestii nowych tematów, do subskrybowania kanału i do wchodzenia na Cement24.pl, gdzie jest ogrom wiedzy o obrocie gruntami już w postaci takich regularnych kursów online. Zapraszam, cześć, trzymajcie się.